Co jest dzisiaj najważniejszym wyzwaniem dla gmin na styku planowania przestrzennego i rozwoju inwestycji energetycznych? Jakie głosy docierają do samorządu z województwa? Nasze biuro, Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego, zajmuje się z jednej strony tematem planowania i zagospodarowania przestrzennego, czyli niezwykle szerokiego aspektu działalności, które przynajmniej w mojej ocenie ma za zadanie przede wszystkim zarządzać konfliktem, czyli starać się tak pogodzić różne aktywności różnych instytucji, które wykorzystują, czy podmiotów prywatnych wykorzystujących przestrzeń w taki sposób, żeby ta przestrzeń i ludzie ucierpieli jak najmniej. I to jest według mnie najważniejsze zadanie planowania przestrzennego. Z racji roli, którą pełnimy, rozmawiamy z różnymi stronami i z mieszkańcami, z samorządami różnych szczebli, z inwestorami również. I z naszych obserwacji związanych generalnie z systemem planowania przestrzennego wynika, że dzisiaj najważniejszym wyzwaniem dla samorządów, nie tylko odnoszącym się do energetyki, jest reforma planowania przestrzennego, przed którą przede wszystkim stoją samorządy gminne. Jesteśmy teraz w takim okresie, w którym gminy muszą przygotować do przyszłego roku plany ogólne, które w zamyśle zastąpią studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin. Ten okres przejściowy, w którym dzisiaj jesteśmy, również wpłynął na sposób przygotowywania dokumentów planistycznych dedykowanych odnawialnym źródłom energii. Bo rzeczywiście ustawodawca, widząc potrzeby rozwoju różnych alternatywnych źródeł produkcji energii, w jakiś sposób preferencyjnie zaczął postrzegać energetykę odnawialną. I z jednej strony jest to bardzo słuszne, jest to bardzo potrzebne i z punktu widzenia każdego mieszkańca może być bardzo przydatne, ale czasem nawet najlepsze pomysły, najlepsze inicjatywy wymagają pewnej refleksji. Czasem można po prostu wylać dziecko z kąpielą. I planowanie przestrzenne myślę, że powinno pełnić taką rolę, która w jakiś sposób zracjonalizuje również i tą aktywność inwestycyjną. Ustawodawca w tym okresie, w którym teraz jesteśmy, przewidział, że energetyka odnawialna może być realizowana na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a te, wbrew temu, jak to wyglądało w przeszłości, nie muszą być zgodne ze studiami uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które jeszcze są w obrocie prawnym, ale za chwilę przestaną być. Dodatkowo część źródeł odnawialnych, zwłaszcza fotowoltaika, masowo, w zasadzie w skali niewyobrażalnej dla nikogo dotąd, przygotowywana jest na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Nasze biuro monitoruje rozwój energetyki odnawialnej w regionie i przygotowujemy cyklicznie, co rok, analizę opartą na danych pozyskanych z gmin, z powiatów, z nadzorów budowlanych. I dane te dotyczą wydanych pozwoleń na budowę, decyzji o warunkach zabudowy, czy zgód na rozpoczęcie eksploatacji instalacji czy inwestycji. I wynika z naszych danych, że dzisiaj możemy mówić już o ponad 2000 decyzji o warunkach zabudowy dla farm fotowoltaicznych. Zakładamy, że gros tych inwestycji nigdy nie zostanie skonsumowana, nigdy nie uzyska pozwoleń na budowę, ponieważ bardzo ważnym aspektem jest kwestia podłączenia do sieci elektroenergetycznej i odbioru energii, którą te farmy mają produkować. A z drugiej strony widzimy niepokój mieszkańców, którzy patrząc na ruch inwestycyjny wokół ich miejsc zamieszkania, obawiają się, w jaki sposób za chwilę przyjdzie im mieszkać. Czy będą to miejscowości otoczone z każdej strony z farmami fotowoltaicznymi, bo takie przykłady już w Polsce mamy. Mamy ogromny niepokój wśród mieszkańców związany z rozwojem energetyki wiatrowej, która wraz z dyskusjami na temat zmian minimalnych odległości znowu
wraca do łask i widzimy pewien renesans w tej aktywności inwestycyjnej. Więc myślę, że największe wyzwanie, jakie stoi przed samorządami, to jest znalezienie umiaru pomiędzy tym, czego chcą inwestorzy, tym, jakie są potrzeby budżetów gmin i tym, jakie głosy słyszą ze strony mieszkańców.